naszym cyklu poświęconym literackim przedstawieniom największych epidemii w dziejach nie sposób pominąć Decameronu Boccaccia. Dzieło to jest jednym z pierwszych utworów literackich dotyczących zarazy. Powstało w latach 1350-1353, gdy w Europie zapanowała dżuma. Akcja utworu Boccaccia rozgrywa się w willi położonej nieopodal Florencji, gdzie schroniło się przed zarazą 10 młodych ludzi, 7 dziewcząt i 3 młodzieńców. Przez 10 dni opowiadają sobie rozmaite historie, baśnie, legendy, mity, śpiewają pieśni na zadany przez wybraną osobę temat. Ich opowieści, poświęcone różnym rodzajom miłości, dają przy okazji czytelnikowi barwny obraz włoskiego renesansu. Nie chcę jednak skupiać się na poszczególnych opowieściach, ale na czasie, gdy powstawały, czyli na okresie zarazy. Boccaccio przyczyn jej pojawienia się we Florencji upatruje w układzie gwiazd albo w gniewie Boga wywołanym grzechami ludzi. Społeczeństwo jest bezradne wobec niszczącej siły nowej choroby. Boccaccio pisze: zapobieżenia ludzkie na nic się wobec niej zdały. Nie pomogło oczyszczanie miast przez ludzi do tego najętych, zakaz wprowadzenia chorych do grodu, różne przestrzeżenia, co czynić należy, aby zdrowie zachować, ani też pokorne modlitwy, procesje i wszelkie pobożne dzieła. Równie bezradna pozostaje medycyna. Decameron zawiera niezwykle realistyczne i zgodne z ówczesnym stanem wiedzy medycznej opisy symptomów dżumy. Zaczynała się ona równie u mężczyzn jak u kobiet od tego, że w pachwinach i pod pachą pojawiały się nabrzmienia, przyjmujące kształt jabłka albo jajka i zwane przez ludzi szyszkami. Wkrótce te śmiertelne opuchliny pojawiały się i na innych częściach ciała. Od tej chwili zmieniał się charakter choroby. Na rękach i biodrach występowały czarne plamy. U jednych były one wielkie i rzadkie, u drugich skupione i drobne. Boccaccio był przerażony ogromem zniszczeń podczas epidemii, która owładnęła Europę. To, o czym wam teraz powiem, może się wydawać rzeczą zadziwiającą. Gdybym jej na własne oczy nie widział i gdyby nie świadectwo wielu, sam bym nie dał wiary, ani poważałbym się jej tu opisywać. Siła zarazy była tak wielka, że przenosiła się ona nie tylko letko z jednego człowieka na drugiego, ale i tak bywało, że jeśli do przedmiotu stanowiącego własność chorego zbliżyło się jakieś zwierzę, zaraz mur się go chwytał i w krótkim czasie je uśmiercał. Reakcje ludzi na dżumę były bardzo różne. Od całkowitej izolacji przez religijne umartwianie się, aż po skrajny hedonizm, który miał być ucieczką przed nieuchronną śmiercią. Dzień i noc włóczyli się po oberżach, pili na umór, swywolili w cudzych domach, opuszczonych przez prawych właścicieli, tak iż każdy mógł je zajmować, rządząc się tam do woli. Jednakowoż i ci, raczej do zwierząt, niźli do ludzi podobni, unikali skrzętnie obcowania z zarażonymi. Żaden sposób nie gwarantował jednak bezpieczeństwa. Zaraza pustoszyła Europę nie tylko w sensie dosłownym, ale też moralnym. Prowadziła do upadku obyczajów, rozpadu związków rodzinnych, porzucania chrześcijańskich powinności względem innych ludzi. Boccaccio pisał: niestety, powszechna klęska taką trwogę w umysłach mężczyzn i kobiet sprawiała, że brat opuszczał brata, wuj siostrzeńca, siostra brata, a często nawet żona męża swego. Gorzej jeszcze, że ojcowie i matki ostawiali dzieci swoje, nie troskając się o nie zupełnie, tak jakby obcymi im były. Mimo wszystko Decameron nie pozbawiał ludzi nadziei. Zawarte w nim opowieści miały dawać czytelnikom wytchnienie od grozy otaczającego ich świata. W końcu, jak pisał sam Boccaccio, nieskończona radość boleścią się kończy, a po boleści znów radość nastaje. Warto pamiętać te słowa sprzed niemal 700 lat, właśnie dzisiaj, gdy pandemia koronawirusa zatacza coraz szersze kręgi.